nadciąga wielka zmiana w przepisach związanych z rynkiem nieruchomości. Będzie miała wpływ też na obrót nieruchomości, na możliwość powstawania nowych budów i tym samym też na handel nieruchomościami. A tą zmianą jest zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym i wielu innych ustaw. Projekt zawiera chyba 95 stron, więc aż trochę się czasami dziwię, że nie napisano po prostu tej ustawy od nowa i żałuję. A dlaczego ta ustawa jest bardzo istotna? O tym dowiesz się z tej audycji i dowiesz się też, jak ja oceniam niektóre tylko składniki tej ustawy i dlaczego coś można było zrobić lepiej, ale w ogóle ta ustawa być może jest podstępem, chociaż dla niektórych może przynieść też skutki gorsze. Zawsze wiadomo, że jeden korzysta, a drugi nie. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj mój kanał. Piszcie nam też w komentarzach sugestie tematów o tym, o czym chcielibyście, żebyśmy zrobili audycję, bo chętnie zrobimy to pod Wasze potrzeby. Powiedziałem, że ustawa, ta zmieniająca ustawę o planowaniu przestrzennym liczy sobie aż 95 stron, więc nie oczekujcie, że tutaj omówię całą ustawę. Skupię się tylko w tej chwili na jednej rzeczy, wpływu tej ustawy na możliwości budowania się na podstawie tak zwanych warunków zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy. Najpierw jednak kilka istotnych informacji ogólnych. Otóż ustawa ta wprowadza pojęcie tak zwanego planu ogólnego dla gminy. Te gminy, wszystkie gminy mają obowiązek teoretycznie uchwalić taki plan ogólny do 31 grudnia 2025 roku, więc już w sumie niedługo i na przykład jeżeli gmina tego nie dopełni, to już w 2026 roku warunków zabudowy nie będzie mogła wydać takiej decyzji. Dodajmy też, że gminy mają niektóre obecnie tak zwane studia, ale mogą przystąpić od razu, nie mając tych studiów, do ustalenia planów ogólnych, bo te studia mają zastąpione zostać właśnie tymi planami ogólnymi, chociaż to powiedziałem w pewnym uproszczeniu, bo mają być plany ogólne i też wskazane jest, aby były plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego. Przejdźmy teraz do istotnych zmian w warunkach zabudowy oraz do tego, co się stanie z obecnie wydanymi decyzjami, czy też raczej z decyzjami, prawomocnymi decyzjami o warunkach zabudowy, które weszły w życie do czasu uchwalenia czy wejścia w życie tej ustawy projektowanej. A ta ustawa może wejść już niedługo w życie, no to oczywiście zależy, jak będą trwały prace wartko u ustawodawcy. Jedną z istotnych zmian dotyczących warunków zabudowy jest to, że ustalenie warunków zabudowy nie będzie zobowiązane z kontynuowaniem funkcji występującej w otoczeniu, a zostaną dopuszczone także inwestycje nie występujące w obszarze analizowanym. Co to znaczy? Tak przekładając na prosty język polski, dzisiaj jeżeli nie było planu zagospodarowania przestrzennego, to jeżeli ktoś się chce budować na jakiejś działce, to musi wystąpić o warunki zabudowy, jest prowadzona analiza, do której jeszcze szczegółów zaraz wrócę i możesz dostać warunki zabudowy, czyli w skrócie możesz później wystąpić o pozwolenie na budowę czegoś, co powinno być zgodne z tym, co występuje w otoczeniu. Więc teoretycznie, jeżeli wszędzie jest zabudowa na przykład niska, jednorodzinna, no to nie powinieneś dostać tam decyzji na budowanie wieżowca. Jest to zmienione. Teraz może być tak, że ustalenie warunków nie będzie związane z tym kontynuowaniem tego otoczenia, tego co jest w otoczeniu, pod warunkiem, że ta inna inwestycja musi być
zgodna z profilem funkcjonalnym strefy planistycznej wyznaczonej w planie ogólnym. Czyli jeżeli powstanie ten plan ogólny, dopiero na podstawie tej ustawy będą mogły powstawać te plany ogólne, to okazuje się, że na pewnych terenach będzie można budować coś innego, powiedzmy coś więcej, niż dziś to jest możliwe. I to w sumie jest dobre, bo faktycznie czasami po prostu w danym terenie była wolna działka, na której warto było zbudować coś innego niż jest w sąsiedztwie, coś co mogłoby obsługiwać te na przykład sąsiednie nieruchomości, a obecne przepisy raczej na to nie zezwalały. Dodatkowo warto dodać, że ta nowa ustawa może spowodować, że na przykład jakaś realizacja zabudowy produkcyjnej i magazynowej będzie możliwsza w odległościach bliższych niż 200 metrów od zabudowy mieszkaniowej wyłącznie na podstawie planu miejscowego, co oznacza, że po prostu tam nie będą wydawane już warunki zabudowy. Co oznacza, że taka budowa w cudzysłowie na dziko w pobliżu mieszkaniówki się nie zalęgnie. Ważną zmianą jest także ograniczenie obszaru analizowanego. Dzisiejsze przepisy pozwalają dość swobodnie kształtować wielkość tego obszaru analizowanego w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, co pozwala też troszeczkę, tak szczerze mówiąc, naciągać te przepisy. Nowa ustawa, nowe prawo mówi, ten obszar analizowany nie może być większy niż 200 metrów, promień większy od tej nieruchomości analizowanej, co już jest pewnym utrudnieniem dla zabudowywania działek stojących na zupełnym odludziu. Oczywiście wiadomo, że przy tej nowelizacji nastąpi również zmiana rozporządzenia dotyczącego właśnie sporządzania decyzji o warunkach zabudowy, ale to już jest inna para kaloszy. Wprowadza się korzystną zmianę dla osób, które będą wywłaszczane. Część nieruchomości ich będzie wywłaszczana, bo będą mogły w prostszy sposób budować się na terenie położonym w pobliżu utraconego na przykład domu, czyli w pobliżu swojej poprzedniej siedziby. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że osoby pracujące nad projektem ustawy zdają sobie sprawę z tego, że dziś bardzo często obchodzono przepisy innych ustaw, na przykład te mówiące o ochronie terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i że tam właściwie powinni się budować głównie rolnicy. Wprowadzono więc dodatkowe wymagania dla tej osoby, która nabędzie nieruchomość, tak żeby przenoszenie tych warunków zabudowy na tą zabudowę zagrodową na osobę, która kompletnie nie przystaje do właśnie takiej zabudowy, nie było łatwo możliwe, nie było możliwe, dzięki czemu to ma doprowadzić do uszczelnienia przepisów, uszczelnienia systemu i uniemożliwienia wykorzystywania przepisów niezgodnie z dotychczasową intencją ustawodawcy. Jedną chyba z najistotniejszych zmian jest natomiast to, że ta nowa ustawa przewiduje, że decyzja o warunkach zabudowy będzie ograniczona w czasie. To znaczy, że będzie ona obowiązywała tutaj w zamierzeniu maksymalnie 5 lat od momentu, kiedy stała się prawomocna. Dlaczego tak zrobiono? No bo do tej pory wiele osób występowało o warunki zabudowy w terenach, gdzie właśnie nie ma tych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, po to, żeby mieć takie warunki zabudowy i żeby tam nic nie robić przez najbliższe kilkanaście lat. Z jednej strony ta decyzja, to ograniczenie warunków zabudowy, ja rozumiem nawet jej intencje, bo celem jej, jak sądzę, jest to, żeby występowały o taką decyzję osoby, firmy, które faktycznie tam mają zamiar coś budować, żeby po prostu
tak w uproszczeniu mówiąc, nie zawracać głowy urzędnikom decyzjom takim branym na wyrost. Ale z drugiej strony, przecież jeżeli ktoś chciałby sprzedać działkę, a ktoś drugi chciałby kupić działkę i w danej miejscowości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no to chciałby wiedzieć, jaką działkę kupuje, co może na niej zrobić. Dlatego też występowali ci ludzie o te decyzje o warunkach zabudowy, a potem ten nabywca albo się budował, albo taką działkę trzymał. Przewidywane przepisy będą temu przeszkadzały, no bo ograniczenie tylko do 5 lat. Wobec tego, jeżeli ktoś kupi działkę, a mają zamiar trzymać lat 30, to nie może liczyć przynajmniej, że te pierwotne warunki zabudowy będą obowiązywały w nieskończoność, czy też do uchwalenia tego planu. Co zrobiono natomiast z tymi decyzjami, które zostały wydane wcześniej? Przecież decyzje o warunkach zabudowy wydawane są już przez wiele lat i wiele osób właśnie kupiło te działki, brało te warunki zabudowy po to, żeby wiedzieć, co tam mogli zbudować, płaciło za te działki zgodnie z tymi warunkami zabudowy, z wartością wynikającą z tych warunków zabudowy. Podobnie robili deweloperzy, zbierali ziemię i tak dalej. I w pierwotnym projekcie tej ustawy zakładano również to, że po jakimś czasie te decyzje wygasną. W obecnej wersji tego projektu, to się oczywiście może zmienić, zakłada się, że te decyzje nie wygasną tak automatycznie, nie mają czasu, kiedy wygasają. Prawdopodobnie tutaj osoby, które pracowały nad tym projektem, bały się tego, że zostaną nagle zgłoszone protesty, że ta nowa ustawa powoduje utratę praw nabytych i tak dalej. Czy to źle, czy dobrze, nie mnie rozstrzegać. Zobaczymy jeszcze, co wyjdzie w ostatecznym projekcie ustawy, no bo jeszcze ustawa, która wyjdzie z rządu, musi trafić potem do Sejmu, do Senatu, do prezydenta i tam jest wiele możliwości jej zmiany. Co ja sądzę o tym projekcie, ogólnie rzecz biorąc? Chyba jest to w ogóle dobry pomysł, bo z tą ustawą o planowaniu przestrzennym trzeba coś zrobić. Ale też dodam tak, nie załatwiono na przykład bardzo bolącego mnie problemu tak zwanej renty planistycznej, która według mnie hamuje po prostu możliwość budowy, powstrzymuje wielu ludzi przed sprzedażą działek. Dlaczego? No bo jest powiedziane, że jeżeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym wartość jakiejś nieruchomości wzrośnie i ktoś tę nieruchomość sprzeda w ciągu 5 lat od uchwalenia tego prawa, to musi jeszcze zapłacić jakąś rentę planistyczną wynoszącą do 30% wzrostu wartości tej nieruchomości, co powoduje, że po prostu wiele osób na terenach, gdzie taki plan miejscowy zagospodarowania wprowadzono, przeczekuje te 5 lat. Te tereny są po prostu mrożone i niepuszczane w obrót, a to jest szkodliwe, krótko mówiąc. Tego nie zrobiono. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że przyjęto założenie, że konieczności opłaty tej renty planistycznej nie będzie powodowało uchwalenie tak zwanego ogólnego planu, tego ogólnego planu dla całej gminy. Myślę, że jest to w ogóle dobry krok w dobrym kierunku dla zmiany niektórych absurdów polskiego prawa związanego z budownictwem, z możliwością zabudowania terenu, no i też z nieruchomościami, bo to jedno się z drugim bardzo ściśle wiąże. Moim zdaniem jest też to taki krok troszeczkę nie całkiem odważny, no ale zobaczmy jeszcze, co wyjdzie z tych prac dalszych. Mała uwaga dla tych, którzy mają działki położone na terenach, na których nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozważcie, czy nie warto jeszcze teraz na szybko wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy, bo być może dziś uzyskana decyzja
być korzystniejszą niż ta kiedyś, a być może po prostu kiedyś takiej decyzji o warunkach zabudowy nie dostaniecie. To od razu mówię, nie jest taka stuprocentowa porada dla wszystkich, bo niektórzy właśnie mogą na tych nowych przepisach skorzystać, więc warto się tym zainteresować. Ja zresztą mówiłem o tym problemie już jakiś czas temu, kiedy w ogóle ta ustawa zaczynała być procedowana. Kto posłuchał wtedy, no to mógł skorzystać. Nie wiem, jak prędko ta ustawa wejdzie w życie, chociaż chyba rządowi zależy na tym, żeby ona weszła, więc nie wiadomo też, czy zdążycie takie warunki zabudowy uzyskać. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie obrót gruntami, zapraszam na szkolenia na symen24.pl. Dla tych, którzy na przykład teraz by kupili szkolenie online od dzisiaj, od marca 2023 roku, to zapewniam, że jeżeli w marcu 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy, no to Wasze szkolenie zostanie również znowelizowane o te nowe przepisy, które warto znać. Zapraszam do wspierania naszego kanału. No i cóż, trzymajmy się i liczmy, że ustawa o planowaniu przestrzennym zostanie dobrze zmieniona, bo naprawdę warto. Cześć!